Toskanizazione mi się kojarzy sensazione, Polak, Polacy są właścicielami winnicy w Toskanii. Zastaliśmy tą winnicę taką, jaką jest, więc mamy tutaj 3 różne typy winogron, które kupażujemy i po prostu robimy wino della casa. Winnica, która ma 60 lat, nie można jej zautomatyzować, wszystko trzeba robić ręcznie. Rzeczywiście mamy kilkuset inwestorów, którym co roku wysyłam butelkę wina. Tutaj rolnik poniżej 50 roku życia to jest zjawisko praktycznie nieistniejące. Daleko nas mieszka Andrea Bocelli, który tutaj co roku udziela ogromnych koncertów w Teatro del Silenzio. I również zapraszamy gości na oliwkobranie, bardzo ciekawe doświadczenie, w którym można wziąć udział. O, daleko nas też mieszka na przykład Sting ma swoją winnicę, w którą też można pojechać, zwiedzić, też wziąć udział w winobraniu, jeżeli ma się ochotę. No, naszą niszą jest organizacja przyjęć okolicznościowych, szczególnie wesel, głównie dla Polaków. Tym razem Eno Radio zawędrowało do Toskanii, do serca Toskanii, gdzieś między Pizą a Florencją. Albo między Pizą a Sieną. No właśnie, właściwie, czyli tu, gdzie cały świat przyjeżdża na urlop, a Ariel pracuje. Właśnie oderwałam go od pracy na winnicy, którą widzicie w tle. Ariel Goczoł, właściciel winnicy agroturystyki Tak jest. Toskanizazione. Toskanizazione Terra di Dio. Tak Terra jest. di Dio. Toskanizazione mi się kojarzy sensazione, Polak, Polacy są właścicielami winnicy w Toskanii. Tak jest, buongiorno, w zasadzie już buonasera. Buonasera. No właśnie, ale gorąco jak w południe. Tak jest, no jest to połowa września, w zasadzie temperatura sięga prawie 30 stopni, jednak jest to urok Włoch. A wracając tak, toskanizazione w wolnym tłumaczeniu znaczy toskanizować, takim odpowiednikiem może być polonizować, więc Pięknie. zawsze bardzo sympatycznie reagują nasi tutaj sąsiedzi włoscy w ogóle Włosi na hasło toskanizazione, także taka osobliwa, ciekawa nazwa. No, wiele osób marzy o Toskanii. Czy ty też do tych osób należałeś, czy raczej trafiła się przypadkiem? Też o tym oczywiście marzyłem, chociaż muszę po czasie powiedzieć, tak po tych 4 latach bycia tutaj na miejscu, że na pewno prowadzenie winnicy nie ma nic wspólnego z romantycznym uniesieniem, nie, to jak nam wiemy. się wydaje. To wiemy. Jest to naprawdę ciężka praca w polu. Jeszcze mówimy o tej winnicy prowadzonej tak bardzo, nazwałbym to rzemieślniczo i kraftowo, czyli winnica, która ma 60 lat. Nie można jej zautomatyzować, wszystko trzeba robić ręcznie. No i jest to po prostu ciężka praca. Dzisiaj w upale na przykład pracują tutaj u ciebie też członkowie rodziny Tak. z chęcią na pewno. Tak, przyjeżdżają tutaj nasi bliscy, znajomi, no, wspólnicy z Polski. No i razem po prostu prowadzimy tą część najprzyjemniejszą, jakim jest właśnie winobranie. No właśnie, ale Ariel, co tutaj mamy? Bo mamy przede wszystkim agroturystykę, Tak. mamy winnicę, mamy gaj oliwny. Tak jest. Jak to się w ogóle stało, że zostaliście właścicielami tego miejsca? No to akurat było jeszcze gdzieś tam na początku COVID-u, tak to nazwę. No gdzieś ja miałem takie też przeczucie, że na świecie może być różnie, ale mówię takim też negatywnym różnie i miałem takie pewnego razu taki dosłownie sen, to było jeszcze przed wojną na Ukrainie, że w Polsce jest wojna, Europie jest bieda, jest głód, są problemy i po prostu obudziłem się rano i postanowiłem, że przyśniło mi się, że kupuję nieruchomość rolną w Toskanii i produkuję samemu żywność. No i po prostu postanowiłem za tym pójść, no i taki bieg wielu różnych okoliczności, dosłownie 10 miesięcy później zaprowadził nas do tego, że no, zorganizowaliśmy środki, zorganizowaliśmy ludzi i jakby nauczyliśmy się w tym czasie, no powiedzmy, podstawowego języka w podstawowym zakresie, no i tą nieruchomość, w której teraz jesteśmy, no nabyliśmy, odebraliśmy z niej klucze. Powiedzieliśmy, że Toskania to jest tak, marzenie wielu osób, miejsce urlopowe, ty tutaj pracujesz. Jednocześnie Toskania no, jest bardzo konkurencyjnym miejscem, jeżeli chodzi o uprawę winorośli, czy też o enoturystykę. Zdecydowaliście się na agroturystykę, która musi się czymś wyróżnić. Znaleźliście to? Tak, no naszą niszą jest organizacja przyjęć okolicznościowych, szczególnie wesel, głównie dla Polaków, więc jakby przede wszystkim
przez to, że no właścicielami są Polacy, organizujemy wszystko w języku polskim, no i robimy włoskie wesela, ale nie po włosku, mówię w tym sensie pozytywnym, czyli no dość tutaj Bez tłuczenia talerzy. no bardziej tutaj mam na myśli kwestie organizacyjne, że jednak Jasne. na co się z nami goście umawiają, to jest tak jakby no wszystko zorganizowane i w takim ordungu i w porządku, jakim być po prostu powinno, jakim oczekują Państwo młodzi. No niestety często jest tak, że no jakby włoska mentalność powoduje to, że wszystko jest umowne, wszystko jest niedograne do końca i wszystko jest po prostu płynne, tak jednym słowem zamykając. Tak, no. Wy macie ordnung niemiecki tutaj. Z racji śląskiego pochodzenia, może niemiecko-śląskiego pochodzenia, tak, no na pewno tutaj dbamy o to, żeby rzeczywiście to, na co się umówimy, było zapisane w umowie, żeby było zorganizowane, żeby było na końcu ta usługa świadczona naszym gościom, szczególnie z zagranicy, przede wszystkim z zagranicy, no była na najwyższym poziomie. Ale nasi widzowie od Eno Radia najbardziej interesują się winnicą Tak. i winem. Tak. Dlatego chciałam Ciebie zapytać, tak jak powiedzieliśmy, trwa winobranie, trwają zbiory. Jakie tutaj szczepy są na tej winnicy? Więc tak, mamy generalnie całość naszej winnicy w naszych zasobach jest 8,3 hektara winnicy, więc jak na toskańskie warunki jesteśmy bardzo małą winniczką, nawet bym powiedział większym ogródkiem, tak naprawdę. No ale zaczynając od szczepów białych, gdzie mniej więcej winnica dzieli się, jest podzielona pół na pół białe w stosunku do czerwonego winorośli, więc z białych szczepów mamy szczepy Trebbiano, głównie Malvasia, Czyli lokalne, tak toskańskie. jest, Vermentino, Colombano i w zasadzie jeszcze taki delikatna ilość Chardonnay, która też się u nas trafia. No i w zasadzie to chyba zamykamy tak naprawdę głównie listę win białych, a z win czerwonych to głównie Sangiovese. Następnie troszeczkę Cabernet Sauvignon, troszeczkę Merlota, no i taki bardzo ciekawy, antyczny szczep, który no, swoich czasów sięga tutaj czasów rzymskich, no to jest Malvasia Nera. To jest taki szczep, który teraz na nowo zaczyna być popularny i zaczyna się odszukiwanie i odkupywanie jego szczepków, które teraz są bardzo dużo warte, do tego, że zaczyna być właśnie z powrotem, powraca do łask w Toskanii. Rozumiem, że to jest stan zastany. Kupiliście winnicę z takimi nasadzeniami, tak? Ta Tak. winnica ile ma? 60 lat? Ta winnica ma ten kawałek, w którym teraz jesteśmy, 2-hektarowy, który nabyliśmy razem z agroturystyką, tutaj z całą infrastrukturą, no ma około, no teraz pierwsza część, w której jesteśmy bliżej, no 50 kilka, a najstarsza część około, chwilę po 60 jest, tak. Czyli dokładnie. nie pamięta czasów, kiedy wizytował ją Napoleon Bonaparte. Znaczy ta winnica nie, no bo tyleż winnica nie żyje. Wiemy o tym, że winnica żyje mniej więcej, czy jest produktywna mniej więcej tyle, co życie człowieka, tak to można porównać. Ja może odnoszę się to znowu do toskańskiej. Widziałam klepsydry. Tak, no. 97-latkowie umierają w Toskanii. Nawet czyli później, nawet później. Mamy sąsiada obok nas, panią, sąsiadkę, która prowadzi bar razem z wnukiem. Pani ma 103 lata, a jej wnuczek ma lat 60 i prowadzą razem bar jeszcze. I pani jeszcze jest, no powiedzmy umownie, ale czynna zawodowo. No, pomaga w barze. Czyli winnica jeszcze co najmniej 50 lat może spokojnie. Może jeszcze sobie rzeczywiście, rosnąć. tylko że będzie bardzo mało wydajna, bo po 70, jeżeli mówimy o tych szczepach naturalnych, no to wydajność winnicy diametralnie spada. Tak jak z życiem mniej więcej człowieka, tak jak w Biblii jest napisane, że człowiek będzie żył lat 70, jeżeli sił mu starczy lat 80, ale duch człowieka nie będzie przebywał dłużej w człowieku niż 120 lat, to naprawdę tak mniej więcej jest z winnicą i te porównania biblijne do winnicy, do wina, do winorośli, no też są takie naprawdę, mają swoje uzasadnienie.
Ale na pewno nasza druga winnica jest z kolei młodsza, bo ma około 20 lat, 20 kilku. Jest w innym miejscu niż teraz, w którym się znajdujemy. No i ona jeszcze ma największą produktywność przed sobą. Jak wygląda ten cały proces produkcji od winorośli do momentu, kiedy mamy wino w butelce? Jak organizujecie sobie tę No i pracę? jest to cały cykl no naprawdę bardzo ciężkiej pracy. We Włoszech to się począwszy, zaczynając od początku roku, czyli w styczniu zaczynamy tak zwaną potaturę, czyli po prostu podcinanie starych gałęzi winorośli. Następnie w marcu przechodzimy no, po prostu do podcinania trawy, do podcinania po prostu cięcia trawy. W kwietniu, przez to, że mam certyfikację bio, no to używamy oprysków, ale naturalnych oprysków, głównie stworzonych na bazie wyciągu ze skórki pomarańczy, między innymi, pochodzenia naturalnego. Następnie czerwiec mamy potaturę verde, czyli podcinanie części zielonych, układanie tutaj naszej winorośli, żeby pieła nam się w pożądanym kierunku. No i wrzesień, winobranie i następnie zawozimy winogrona do kantiny, która przerabia już nam nasz moszcz, znaczy inaczej, przerabia winogrona w moszcz, który leżakuje w takich no, około 100-letnich stągwiach i czeka na to, aż wino będzie gotowe. I następnie też w kantinie po prostu je butelkujemy i mamy to, co mamy. Mamy wino w butelce. Tak jest. Wyobraziłam sobie te opryski, które muszą być tak pięknie pachnące. Pięknie, no. Nie tak jak u nas, gdzie no, polscy winiarze głównie walczą z chorobami grzybowymi. Tak. Tutaj nie znacie chorób grzybowych. Nie, to niestety są grzybowe choroby, tylko że one... Mączniaki. Tak, one tylko, że one dopiero... Znaczy, one tu w ogóle zaistniały w XIX wieku. Do około połowy XIX wieku nikt nie znał problemu z grzybem, nazwijmy to, z malatiją. Nikt jej nie znał. Przyjechała ta choroba ze Stanów. No i po prostu ona zaczęła tutaj trochę mieszać rolnikom, ale znaczy po pierwsze z tego co wiem, z tego co rozmawiam z winiarzami w Polsce, dużo mniej destrukcyjny jest ten grzyb tutaj niż w Polsce. Dużo bardziej odporne są te winorośla przez temperaturę, przez mniejszą ilość wilgoci, więcej światła, wyższe temperatury, no to jest oczywiście naturalne. Grzyb się mniej po prostu rozwija, no ale tak, żeby go tutaj ochronę większą nadać, no to po prostu używa się na przykład, tak jak my, takiego wyciągu ze skórek pomarańczy. Rzeczywiście, naprawdę pachnie winnica po prostu takim, nie wiem, sokiem z pomarańczy. Jest to bardzo fajny zapach wtedy. Czyli Naturalny. jeżeli winorośl w Toskanii choruje, to co jej najczęściej dolega? Za bardzo problemów z insektami nie ma i w zasadzie tylko mamy tą malatiję i jeszcze jeden problem to są oczywiście zwierzęta, bo jednak bardzo dużo tutaj dziczyzny jest w naszych okolicach, nawet wilków, nawet na północy Toskanii zdarzają się i niedźwiedzie, dużo ptaków, więc większą zmorą dla nas są zwierzęta niż insekty, czy na przykład właśnie grzyb. A klimat wspiera winorośl, czy zmiany klimatyczne wpływają niekorzystnie? No w zasadzie, co ciekawe, jak rzeczywiście przyjrzymy się, tak zajrzymy rzeczywiście w głąb na zmian klimatycznych, to pomimo tego, że średnia temperatura w skali roku tutaj również w Toskanii urosła, no to na przykład ilość dni słonecznych w ciągu roku niekoniecznie. Na przykład 2 lata temu mieliśmy ogromny problem, że mieliśmy zbyt dużo wody, zbyt dużo powłodzi, zbyt dużo deszczy i zbyt mało dni słonecznych. Gdzie to wino z waszej winnicy można degustować? To przede wszystkim tutaj. Przede wszystkim zapraszamy do naszej agroturystyki. W naszych również restauracjach, ponieważ prowadzimy 2 restauracje w Krakowie i we Wrocławiu, gdzie również serwujemy nasze wina, ale też nie tylko, ponieważ z moszczu z naszych winogron produkujemy też między innymi piwo. Inaczej, jako dodatek dodajemy moszcz naszych niesamowite. winogron razem z ananasem i stworzyliśmy taką ciekawą kooperację z polską, kraftową browarem Birra Mania, który specjalizuje się właśnie w piwach cytrusowych, kraftowych i między innymi zaprosili nas do współpracy, do tego, żebyśmy mogli użyć naszych winogron do stworzenia piwa. No i ten eksperyment się powiódł. W każdym Lidlu w Polsce w maju i w czerwcu na każdej półce Lidla znalazło się między innymi nasze piwo. Taka ciekawostka też. No. Czyli piwo
Smakujące trochę jak wino, czy nie ma z tym nic wspólnego, no, tak? smakujące bardziej jak winogrono, no, bardziej jak jest tam taka naleciałość winogronowa, którą da się wyczuć, która tak ciekawie przełamuje ten goryczkowy smak, że z jednej strony czujemy piwo, z drugiej strony czujemy taką naturalną słodycz, która właśnie jest w winogronie. Jak wiemy, tutaj nasze winogrona około mają 25%, teraz, dzisiaj, na dzień winobrania około 25% cukru, więc naprawdę są też słodkie. No. Toskania kojarzy nam się winiarsko z apelacjami. Wiadomo, są tu ci wielcy gracze jak Chianti czy Brunello. Do jakiej apelacji należy tutaj te wasza parcela, wasze parcele? My produkujemy oczywiście Sangiovese, z którego robi się Chianti, ale generalnie no, nie walczymy o żadną apelację poza tak zwanym EGT, czyli Indicazione Geografica Tipica, dzięki któremu po prostu mamy certyfikację tego, że 100% winogrona w butelce właśnie pochodzi z Toskanii. No i w przyszłym roku, czyli po dzisiejszym winobraniu, butelkowane wino w przyszłym roku będzie mogło uzyskać oczywiście certyfikat Biologico. I poza tym chyba nic. Za dużo kupażu. Robimy po prostu kupaż, bawimy się kuparzem. Jednak zastaliśmy tą winnicę taką, jaką jest, więc mamy tutaj 3 różne typy winogron, które kupażujemy i po prostu robimy wino della casa. I kultywujemy to, co poprzedni właściciele też kultywowali, też produkowali proste, domowe wino i my również takie robimy. Które wino smakuje najbardziej gościom weselnym? Mają takiego swojego faworyta? Akurat tak, akurat to jest wino, które robimy trochę na nasze zamówienie, akurat na bazie Chardonnay, akurat zamówione wino w zewnętrznej kantinie od takich, no, można powiedzieć, naszych przyjaciół. Wino frizzante oczywiście, jednak Tak. my lubimy te wina musujące, wina Musiaczki, frizzante, tak. jednak te bąbelki. To wino ma 9% tylko i wyłącznie, więc takie jest bardzo lekko, weselne. No też no na te upały dla gości weselnych, gdzie powiedzmy sobie, my jako Polacy no raczej nie przyzwyczajeni jesteśmy aż tak bardzo do takich temperatur wysokich, więc no to wino 9% białe, lekkie, idealnie się wkomponowywuje, szczególnie też dla osób starszych, które mogą takie wino po prostu śmiało, spokojnie się napić. Jest naturalne, nie ma siarczanów i głowa na drugi dzień nie boli. Polacy kochają musiaki również w Polsce. Zastanawiam się, jak do musiaków, do win musujących podchodzą Włosi. Czy też przeżywają swój renesans w Toskanii? No właśnie tutaj musimy podzielić, że to za bardzo nie istnieje coś takiego jak samo jakby podejście Włochów. Mamy tak różnorodne regiony, tego też się nauczyłem we Włoszech, że też nie istnieje de facto coś takiego jak kuchnia włoska, No, absolutnie. tylko istnieje naprawdę kuchnia regionalna. Gdzie podam prosty przykład. Toskania na przykład, to co jedzą moi sąsiedzi rolnicy. Tak. Ja znowu się odnoszę do jakiegoś mojego tutaj mikroświata, w którym żyję. No to na przykład to, co oni lubią jeść na co dzień, na przykład to jest bardzo popularna salsiccia, czyli kiełbasa, grzyby, które na przykład trufle, które też tutaj mam na terenie naszej nieruchomości, ale też taki odpowiednik podgrzybków, czyli na przykład grzyby porcini, bardzo to lubią. Jeżeli jedzą pizzę, to taki w kształcie podpłomyka, gdzie raczej nie ma pomidorowego sosu, tylko jest taki biały sos grzybowy, dużo serów pecorino, czyli owczych serów, które tutaj też jedzą. Dużo dziczyzny bardzo tutaj się jada. No i raczej tak mniej się jada pizzę, mniej, oczywiście makaron się jada, ale ten makaron to raczej nie jest, nie wiem, carbonara na przykład, czy jakieś spaghetti pomodoro. Nie lubią bardzo pikantnych rzeczy, jak na przykład południowcy jedzą z reguły na przykład owoców morza tutaj się nie je, jak już no to z owoców morza tylko i wyłącznie mule i oczywiście do tego i oczywiście ryby morskie, które są tutaj niedaleko nas, bardzo popularny jest to okoń morski, no więc jest to takie bardzo ciekawe, a jeżeli chodzi o wino musujące, raczej nie, raczej mówię o moich sąsiadach, raczej nie pijają win musujących, raczej nie przepadają za nimi. A z kolei z tego nie możemy powiedzieć o północy. No, cały region Veneto, Glera, czy oczywiście Prosecco, to oczywiście tam on nigdy nie wychodzi z mody. Ale z kolei znowu mam też przyjaciół na północy, którzy produkują nawet wino frizzante i też miałem okazję przy takiej niejednej biesiadzie z północnymi Włochami siedzieć, no to oni na przykład bardzo często po piwo sięgają znowu do tych biesiad i też znowu tak często nie piją tego wina frizzante, jak czy Prosecco, prawda? Czyli te bąbelki, które wy produkujecie, one są właściwie tworzone z myślą o polskich
gościach, konsumentach, tak? o polskich konsumentach, dlatego je robimy na zamówienie, bo na przykład w Toskanii, co jest najciekawsze, nie ma ani jednej kantiny, która produkowałaby musujące wino w kegach. Nie ma ani jednej, z przeznaczeniem do restauracji, do barów, ani jednej. Nie można nigdzie dostać takiego wina. Przeczepaliśmy całą Toskanię i takiego nie ma. Tylko w butelkach i to też są bardzo niszowe produkcje. Czyli Toskania raczej do Frizzante nie bardzo jest tutaj nastawiona. Winobranie trwa, jak już powiedzieliśmy, ale wkrótce również zbiory oliwek, tak? Tak jest. Macie duży obszar, duży areał tego gaju oliwnego? Około 700 drzewek. To jest, około 700 drzewek. Leży na takim, nazwijmy to, terenie około 3,5-4 hektarów, ale to jest tak, około 700 drzewek. Czyli najpierw zbiory winogron, później jest. oliwki. I potem przełom października, Tłoczenie. listopada zaczynamy zbiór oliwek. No i to jest o tyle prostsza sprawa, że zawozimy zebrane oliwki do tłoczni, tak zwanego frantoio, i następnie wytłaczana nam jest oliwa w zasadzie natychmiast i otrzymujemy tą taką naprawdę świeżą, pyszną oliwę. Polecam szczególnie napić się świeżej oliwy, zjeść świeżą oliwę, ponieważ ten smak, to nagromadzenie intensywności smaków, jakie są w świeżej oliwie, świeżo wytłoczonej, gdzie ta świeżość trwa około 2 tygodni, jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Tutaj naprawdę miałem wrażenie, że pierwszy raz spróbowałem oliwę z oliwek. Właśnie tutaj w Toskanii mówię o tej świeżo wytłoczonej. Ach, Toskania, tak jak już powiedzieliśmy, marzenie wielu osób. Ile miesięcy w roku spędzasz w Toskanii i jak dzielisz sobie to życie między Toskanią a Polską? No około 8 miesięcy jestem tutaj, 8, może niecałe 9 miesięcy tutaj, a resztę przebywam w Polsce, też często podróżuję mimo wszystko do Polski, jednak prowadzimy sklep internetowy w Polsce, dwie restauracje, jednak to jest przedsięwzięcie też spore, które mamy, za które jest odpowiedzialny co prawda mój wspólnik, ale po prostu bywam w Polsce też dość często, więc tak to się mniej więcej rozkłada, a zimą no to tęsknię za śniegiem, za zimnem. Pierwsze co robię, to staram się uciec w góry do Zakopanego i zjeść polskiego oscypka, nawet napić się polskiego grzanego wina, nawet jeżeli one jakościowo jest dyskusyjne, to i tak mi nie przeszkadza i bardzo się cieszę, że mogę odwiedzić Polskę i zobaczyć śnieg. Projekt Toskanizazione to jest taki specyficzny model biznesowy polegający na tokenizacji. Co to jest dokładnie? Znaczy to był tak naprawdę model, który nam pomógł jakby pozyskać kapitał, częściowo pozyskać kapitał na zakup tej nieruchomości. Znaczy tak powiem w skrócie, jak to działało, Tak. bo to już jakby tokenizację mamy już zamkniętą od 3 lat, powiedzmy tak, to było na samym początku, w 2021 i 2022 roku, kiedy pozyskiwaliśmy kapitał. Działało to w ten sposób, że podzieliliśmy winnice na metry kwadratowe, tak skrótowo mówiąc, i zaczęliśmy sprzedawać mikroinwestorom na podstawie kontraktacji rolnej metr kwadratowy winnicy Toskanii. Winnicy w Toskanii, gdzie na podstawie tej kontraktacji rolnej my się deklarowaliśmy do tego, że z 2 metrów kwadratowych, jeżeli ktoś ma 2 metry kwadratowe, czyli to była równowartość między 200 a 300 zł, bo to w zależności od cen, na początku była trochę niższa, potem trochę wyższa, deklarujemy się, że komuś co roku będziemy wysyłać butelkę wina z tej winnicy przez 40 lat. No i ludzie po prostu stosunkowo niedużymi pieniędzmi, 100, 200, 300 zł, po prostu kupowali metry kwadratowe poprzez właśnie token, gdzie token tak naprawdę był prawem do umowy, był tą taką cyfrową, takim cyfrowym prawem do tego, żeby to zakupić tę umowę bardzo szybko, ją podpisać. Czyli kupując token, od razu podpisujesz umowę cywilnoprawną, jaką jest właśnie ta kontraktacja, o której wspomniałem wcześniej. No i tak się złożyło, że już 4. rok wysyłamy naszym inwestorom po prostu wina z tej winnicy, czyli raz zainwestowali stosunkowo duże pieniądze, dostali certyfikat, że mają tutaj swój metr kwadratowy i co roku wysyłamy im stąd butelkę. Co ciekawe, większość ludzi się zdziwiło, że wysyłamy faktycznie te wina, Tak. bo nawet kupowało to często wielu ludzi na zasadzie takiej, że kupuje się metr kwadratowy ziemi na Marsa i kupowali to dla certyfikatu, żeby po prostu jako ciekawostkę. No ale zdziwili się, że po roku dużo ludzi się zdziwiło, że rzeczywiście wino jest i że jesteśmy chętni do tego, skłonni do tego, żeby je wysłać i dotrzymać oczywiście warunki umowy. No i tak udało nam się pozyskać po prostu kapitał na jakby zakup tej nieruchomości. Oczywiście
w części, nie w całości, ale w części. No i potem już od tego przedsięwzięcia rozpoczęliśmy otwarliśmy pierwszą restaurację, potem drugą restaurację, no i potem biznes zaczął już się samo napędzać od, mówię, organizacji wesel, przyjęć okolicznościowych, standardowej agroturystyki, sprzedaży wideo przez sklep internetowy, potem jedna restauracja, druga restauracja, no i już biznes działa zupełnie naturalnie. No ale rzeczywiście mamy kilkuset inwestorów, którym co roku wysyłam butelkę wina. Czy planujecie dalszą ekspansję, polską ekspansję w Toskanii? Tak, oczywiście, tak. Chcemy kolejne 2 hektary winnicy tutaj, kawałeczek obok, kolejne nasadzenia zrobić. No i tutaj jesteśmy zainteresowani przejęciem kolejnego gaju oliwnego, który ma tam około 200 drzewek, a później zobaczymy. Teraz jeszcze jesteśmy w trakcie takiego dużego projektu budowy takich domów modułowych, żebyśmy mogli zrobić, dzięki której staniemy się największą agroturystyką w Toskanii się znajdziemy, a warto, ponieważ niedaleko nas mieszka Andrea Bocelli, który tutaj co roku udziela ogromnych koncertów w Teatro del Silenzio. Tak, widziałam właśnie plakat, chyba z synem, tak? Tak, z synem. Co roku tutaj na taki koncert, tam łącznie tutaj 40 000 ludzi co roku przyjeżdża na koncerty Andrea Bocelliego, bo to nie jest tylko jeden koncert, czy rodziny Bocelli, tak to nazwijmy. No więc tutaj mamy takie plany, żeby tutaj rozwinąć tą naszą część agroturystyczną, postawić dom modułowy po środku winnicy, że ktoś będzie mógł otworzyć drzwi i wchodzi do winnicy, w której będzie mógł dowoli sobie zebrać winogrona, jeść je, korzystać z nich. No to taki nasz plan na najbliższe tutaj 2 lata, które mamy. Z jakimi reakcjami lokalnych mieszkańców spotykacie się? Bardzo dobrymi, ponieważ tutaj rolnik poniżej 50 roku życia to jest zjawisko praktycznie nieistniejące. Powiem więcej, ja jadąc na przykład na traktorze, starsi ludzie na przykład, to się wielokrotnie mi zdarzyło, że machają mi, ludzie, którzy mnie nie znają, żeby było jasne, machają do mnie, bo się cieszą, że ktoś z młodszego Zajął się pokolenia ich ziemią, prawda? zajmuje się rolnictwem, więc bardzo są tutaj dobrze nastawieni, bardzo pomocni i naprawdę takich sąsiadów, jakich ja mam, takich ludzi, których ja tu spotkałem, to lepiej sobie wymarzyć nie mogłem. Ale wokół, kiedy się jedzie tutaj do Was, to spotyka się mnóstwo szyldów agroturizmu, czyli konkurencja jest duża, tak? Jest konkurencja duża, tylko że my jednak ponad 80% naszych gości jednak pochodzi z Polski. Produkujemy wino, które tylko wysyłamy do Polski, oliwę, którą tylko wysyłamy do Polski. Ba, więcej, skupujemy stąd wino i oliwę jeszcze od innych, którą wysyłamy do Polski, więc absolutnie nie jesteśmy żadną konkurencją. Powiem więcej, bardzo często zdarza się tak, że nasza tutaj agroturystyka nie mieści na tyle dużo ludzi, jak na nasze zapotrzebowanie, więc outsourcingujemy noclegi u naszych sąsiadów, ponieważ potrzebujemy większej bazy noclegowej, więc wręcz odwrotnie, raczej tutaj ściągamy ruch klientów, gości, niż ich zabieramy. A co może robić enoturysta oprócz bawienia się na weselu, oprócz kosztowania Waszego wina i lokalnej kuchni? Co jeszcze tutaj można w okolicy Mnóstwo zrobić? ciekawych miejsc, bardzo ciekawe miejsca osadzone w bardzo ciekawych kontekstach historycznych. Niedaleko, dosłownie naprzeciwko nas mamy dom, który należał kiedyś do siostry Napoleona Bonaparte. Mamy dzięki temu dużo muzeów, dużo bardzo ciekawych miejsc, ekspozycji na sztukę. Mamy miejscowość obok nas, Peczoli, która ma najwięcej turystów na świecie w przeliczaniu na liczbę mieszkańców, która wygrała najpiękniejsze borgo w całej Toskanii. Mamy mnóstwo pięknych tarasów widokowych, niesamowitych w ogóle tutaj wydarzeń, które mają też miejsce, dni miasteczek, które wyglądają w ten sposób, że mamy potężną halę, gdzie są stoły i krzesła i ty możesz wejść do takiego miejsca, mówisz na początku przy wejściu, co chcesz zjeść, czego chcesz się napić, płacisz, państwo dają ci karteczkę i siadasz z obcymi ludźmi przy stole, jesz z nimi i rozmawiasz. Więc jest to naprawdę niesamowicie ciekawe przedsięwzięcie. Przedsięwzięcia, które są obok nas. Plus oczywiście koncerty rodziny Bocellich i wiele różnych innych atrakcji. No i tak jak powiedzieliśmy, mamy Pizę, mamy Florencję, mamy Volterę, w której dzisiaj byliśmy, też przepiękne miasto. No ale jeżeli tak często gościcie weselników, to czy jest szansa, żeby przyjechać do Was i bez głośnej muzyki, bez gości weselnych spędzić czas? Tak, najlepszym okresem jest
lato, lipiec, sierpień, bo po prostu jest to okres, który dla weselników jest po prostu zbyt gorący, więc dla nas jest takim wrzesień, jest takim okresem, gdzie mamy najwięcej wesel, również maj i powiedzmy pierwsza połowa czerwca, ale między drugą połową czerwca a końcówką sierpnia generalnie nie organizujemy wesel. Wcześniej, czyli marzec, kwiecień, również jesteśmy tutaj, zapraszamy do naszej agroturystyki. No i oczywiście od października również, październik jest przepiękny, zaczyna się oliwkobranie między innymi. Również zapraszamy gości na oliwkobranie, bardzo ciekawe doświadczenie, w którym można wziąć udział i za wikt opiewunek, no po prostu można nam pomóc przy oliwkach. O, niedaleko nas też mieszka na przykład Sting, ma swoją winnicę, którą też można pojechać, zwiedzić, też wziąć udział w winobraniu, jeżeli ma się ochotę. I to też taka ciekawostka. Tak jak powiedziałam, niektórzy przyjeżdżają do Toskanii na urlop, niektórzy pracują, a ja Tak. obiecałam Arielu, że po wywiadzie pójdziemy również na Zapraszam winnicę serdecznie. Zapraszam serdecznie. i będziemy zbierać Jasne. te soczyste, pyszne, dojrzałe. słodkie, dojrzałe winogrona. Tak. Obiecuję, że będę kosztować Zapraszam wszystkie. serdecznie. Zapraszam serdecznie. Dziękujemy Wam bardzo za to spotkanie. Ariel Goczoł, współwłaściciel winnicy Toskanizazione, był gościem Eno Radia. Dzięki, do widzenia, arrivederci.